Cześć, tu Michał, witajcie w Archiwum M. Jak już widzicie po okładkach płyt, które znajdują się przed Wami, dzisiejszy odcinek poświęcony jest trzeciemu i niestety ostatniemu komercyjnemu singlowi wydanemu z płyty Music, czyli What It Feels Like for a Girl. Już na pierwszy rzut oka widać, że te płyty różnią się pomiędzy sobą kolorami, które zostały użyte wokół wykorzystanego zdjęcia. Obie płyty są niemieckie, natomiast przyjrzyjmy się ich zawartości. Płyta po lewej stronie to była ta ze srebrną okładką. Ona zawiera dwa remiksy. Znajdziemy tutaj Above and Beyond 12 Inches Club o długości 7,27 oraz Paul Oakenfold Perfecto Mix o długości 7,18. Z kolei płyta po prawej stronie to była ta z różową okładką. Ona zawiera trzy remiksy i znajdziemy tutaj Calderon and Quail Dark Side Mix o długości 6,42, Tracy Young Cool Out Radio Mix o długości 4,45 oraz Richard Vision Velvet Master Mix o długości 7,04. Zatem ewidentnie warto było kupić obydwie płyty, bo nic się nie powtarza. Spójrzmy teraz na płytę amerykańską, na okładce której znajdziemy czarną, okrągłą naklejkę. Druga strona tego wydania zdecydowanie różni się od wydań niemieckich. Jest tutaj co prawda wykorzystane to samo zdjęcie, niemniej jest umieszczone w centralnym punkcie okładki. Zrobione z tego zdjęcia jest koło, a wokół niego opisana jest zawartość dwóch winyli, które znajdziemy w środku. Z uwagi właśnie na rozpisanie ścieżek naokoło tego zdjęcia będę musiał teraz trochę kręcić okładką, żeby porównać zawartość tych płyt dla Was. Łącznie tutaj na dwóch winylach znajdziemy 8 remiksów, większość z nich się powtarza. Niemniej dodatkowo mamy tutaj Richard Vision Velvet Master Edit o długości 3,39. Następnie znajdziemy tutaj też dodatkowo Above and Beyond Club Radio Edit o długości 3,45. I jeszcze jak się dobrze przypatrzymy, to znajdziemy pewną ciekawostkę, a mianowicie Richard Vision Velvet Master Mix. Taki remix znaleźliśmy już wcześniej na niemieckiej płycie, tej po prawej stronie, tej, która miała różową okładkę. Niemniej na płycie niemieckiej ten remix miał długość 7,04, a tutaj tak samo opisany remix ma długość 8,08, czyli jest o ponad minutę dłuższy. Zachęcam w takim układzie do porównania tych dwóch remiksów i szukania różnic. Chciałbym Wam jeszcze pokazać chyba najładniejszą płytę promo na winylu, jeżeli chodzi o to wydanie. Jest to oczywiście płyta amerykańska, na okładce której znajdziemy ciekawą naklejkę z kapeluszem. Zawartość tej płyty jest taka sama, jeżeli chodzi o wykorzystane remiksy, jak tych płyt, które już oglądaliśmy. Niemniej znajdziemy tutaj jeden znowu dodatkowy remix. Tym razem jest to Saturday Night Mix o długości 5,22 i tego remiksu nie znajdziemy na żadnym komercyjnym wydaniu What It Feels Like for a Girl. Pozostając w temacie płyt promo, proponuję, abyśmy przyjrzeli się kilku wydaniom na CD. To pierwsze wydanie jest amerykańskie, wydane w jewel case'ie. Grafika wykorzystana z tyłu jest identyczna jak ta na niemieckich dla odmiany winylach. W środku znajdziemy dwa traki. Jest tutaj Radio Edit o długości 4 minuty 2 sekundy oraz Album Version o długości 4 minuty 44 sekundy. Fajnie, że jest to jewel case, że ma też okładkę z tyłu. Jak otworzymy to wydanie, w środku jest ono również bardzo interesujące, a pod płytą znajdziemy też zdjęcie, które jest wykorzystane na wielu innych wydaniach, do których za chwilę dojdziemy. Myślę, że całkiem wypasiona promówka. Do rozgłośni radiowych w Europie wysłano jeszcze takie dwie płyty. Ta płyta po lewej stronie zawiera 3 traki, ta po prawej stronie 1 track. Zwróćcie uwagę, że są to wydania w slim case'ach,
a na różowych okładkach znajdziemy duże logo Mavericka. Ta płyta po lewej stronie zawiera Above and Beyond, Club Radio Edit, Tracy Young Cool Out Radio Mix oraz Richard Vision Velvet Masta Edit. Podczas gdy na drugiej płycie znajdziemy jedną ścieżkę i jest tutaj hiszpańska wersja piosenki. Widać, że była to promówka dedykowana po to, aby właśnie tę hiszpańską wersję piosenki promować. W Niemczech ukazało się jeszcze jedno promo. Promo w slim case'ie z okładką identyczną jak okładka singla. Tutaj znajdziemy też tylko jeden track, a mianowicie wersję edit o długości 4 minuty i 2 sekundy. I tak się prezentuje cały ten zestaw, który Wam pokazywałem. Teraz przyjrzyjmy się płytom komercyjnym i rozpocznijmy od rynku europejskiego, na którym ukazała się taka oto płyta. Jest to dwutrack, jak widzicie w slim case'ie. Znajdziemy tutaj album version o długości 4,43, czyli zadeklarowana długość jest o sekundę krótsza niż spotkaliśmy już wcześniej, a drugą ścieżką jest Above and Beyond Club Radio Edit o długości 3,45. Bardzo interesujące jest to, że na rynku europejskim ukazał się również kartonik, na którym znajdziemy dokładnie te same dwie ścieżki. Co więcej, jak przyjrzymy się samym płytom, pozwólcie, że wyjmę ją ze środka. Jak przyjrzymy się tym płytom, okazuje się, że one są identyczne tak naprawdę co do numerów katalogowych, jak i co do Matrixa. To są te same płyty. Mamy zatem do czynienia z bliźniaczymi wydaniami, tyle że jedno jest w slim case'ie, a drugie jest w kartoniku. Na rynku europejskim ukazał się jeszcze szereg wydań. Przed Wami wydania 2 ze srebrną okładką. Jest to tak zwane CD1. Jedno z tych wydań jest brytyjskie, a drugie z tych wydań jest niemieckie. Przed nami 3-trackowe wydanie, na którym mamy album version, Paul Oakenfold Perfecto Mix oraz Above and Beyond 12 Inches Club. I to jest właśnie wydanie brytyjskie. A na drugim wydaniu znajdziemy tak naprawdę 3 pierwsze te same traki, choć są one zamienione trochę kolejnością. A oprócz tego ta niemiecka płyta zawiera również 4 track, Richard Vision Velvet Masta Mix o długości 8 minut i 8 sekund. Także to niemieckie wydanie ze srebrną okładką jest trochę bogatsze. W Europie również ukazały się wydania z różową okładką na CD. Ponownie jedno z nich jest brytyjskie, drugie jest niemieckie. Tym razem obydwa zawierają 4 traki. Tak naprawdę wydania te różnią się między sobą tylko i wyłącznie 4 trackami. I na wydaniu brytyjskim jest to Richard Vision Velvet Masta Edit, a z kolei CD2 niemieckie zawiera 4 track Tracy Young Club Mix o długości 8,56. Porównajmy teraz płyty z Ameryki Północnej. Jedna z nich jest ze Stanów Zjednoczonych, druga z Kanady. O ile okładki są identyczne, to z tyłu możemy dopatrzyć się pewnych różnic. Zwróćcie uwagę na to, że elipsa otaczająca tekst na płycie kanadyjskiej jest ciągła, na płycie amerykańskiej jest wykropkowana. Obydwie płyty w środku są też bardzo podobne. Obydwa wydania zawierają ten sam zestaw 9 remixów i warto tutaj zwrócić uwagę na 4. ścieżkę, mianowicie Tracy Young Club Mix 8,54 oraz na 9. ścieżkę,
gdzie jest hiszpańska wersja piosenki. Tutaj tak naprawdę wszystkie remiksy z tych wydań, które oglądaliśmy, są zebrane i jest to full wypas. Nieco skromniejszy zestaw remiksów, bo 7 znajdziemy na płytach pochodzących z Hongkongu, Korei, Malezji i Tajlandii. Tutaj oprócz Radio Edit znajdziemy po 6 znanych już nam remiksów, których autorami są m.in. Tracy Young, Richard Velvet, Paul Oakenfold, Above and Beyond, jak również Calderon and Quayle. Warto również zwrócić uwagę na płytę z Korei, ponieważ na tej płycie, na jej okładce znajdziemy przepiękną, unikalną naklejkę. Przypatrzmy się z bliska również płytom z Australii. Po pierwsze zwróćcie uwagę na tą przepiękną naklejkę, która znajduje się na wydaniu w slim case'ie. Na tym wydaniu znajdziemy 5 ścieżek. Jako druga ścieżka jest tutaj też hiszpańska wersja utworu. Natomiast wszystkie remiksy są nam znane z tych wydań, które chwilę temu omawiałem. Na rynku australijskim ukazało się jeszcze specjalne wydawnictwo w kartoniku z przepiękną naklejką informującą o tym, że jest to limited edition release oraz, że znajdziemy w środku plakat, jak również zestaw dostępnych jedynie tutaj remiksów. Może na rynku australijskim rzeczywiście tak było, natomiast w skali światowej są to remiksy, które niczym się nadzwyczajnie niestety nie wyróżniają. Sama płyta dodatkowo znajduje się w takim kartoniku, z kolei plakat wygląda tak. Całość stanowi bardzo przyjemne wydanie. Wszystko razem złożone, umieszczone w tym kartoniku. Jest naprawdę bardzo fajnym zestawem. Dodatkowo jeszcze taka ciekawostka. Identyczny singiel istnieje jako drugie wydanie, różni się tak naprawdę tylko i wyłącznie ilością linijek tekstu. Teraz pora na 2 single japońskie. Obydwa wydane w srebrnych okładkach, na pierwszy rzut oka bardzo do siebie podobne, różniące się jedynie obi. Niemniej jak przyjrzymy się im z bliska, znajdziemy zdecydowanie więcej różnic. Pierwszy singiel zawiera zestaw 4 remiksów. Płyta w środku wygląda tak. Podczas gdy drugi singiel, tym razem z fioletowym obi, jest tak naprawdę odpowiednikiem amerykańskiego maxi singla i zawiera 9 ścieżek. Płyta w środku z kolei wygląda tak. Na koniec spójrzmy jeszcze na singiel wydany na DVD. Singiel, który oprócz teledysku zawiera również 2 ścieżki audio znane nam z innych wydawnictw, a mianowicie Calderon and Quayle Dark Side Mix oraz Richard Vision Velvet Masta Mix. Bardzo lubię
ten teledysk. Niemniej uważam, że gdyby mocniej promowano wersję albumową, albo gdyby teledysk powstał do wersji albumowej, to ta piosenka w mojej ocenie odniosłaby zdecydowanie większy sukces. Dodatkowo jeszcze podzielę się taką refleksją, a mianowicie jestem przekonany, że Warner w odniesieniu do tego singla w Stanach popełnił ogromny błąd, nie wydając małego, tak zwanego małego singla, a jedynie maxi singiel. Gdyby ukazał się w Stanach dwutrackowy singiel, jestem przekonany również, że ten utwór znalazłby się w pierwszej dziesiątce Hot 100 Billboardu. No niestety, jak wiemy, tak się nie stało. Singiel utknął tuż poza pierwszą 20. O ile dobrze pamiętam, na 23 miejscu spędził 2 albo 3 tygodnie, po czym zaczął spadać. Na dziś to tyle. Bardzo dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek. Cześć!